Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. W takiej powszechnej świadomości pojęcie kalibracja jest rozumiane w taki sposób, że jeżeli wyślemy przyrząd pomiarowy do kalibracji, na przykład do laboratorium akredytowanego, to po odebraniu tego przyrządu będzie on nastawiony, nastrojony w taki sposób, aby mierzył poprawnie. Cokolwiek to znaczy, aby mierzył poprawnie. No tak niestety nie jest. Jeżeli przeglądniecie sobie internet, w szczególności YouTube'a, to bardzo wielu twórców, 99% osób rozumie kalibrację właśnie w taki sposób, a tak nie zawsze jest. Dlatego, że kalibracja jest czymś innym niż strojenie przyrządu, niż adiustacja. No i dzisiaj w tym filmie chciałbym właśnie o tych pojęciach Wam nieco poopowiadać, rozłożyć na czynniki pierwsze pojęcie kalibracja, obalić kilka mitów, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Powiem Wam też o roli wzorców w procesie kalibracji, o czymś bardzo ważnym, czyli o zapewnieniu spójności pomiarowej względem wzorców międzynarodowych. Na końcu filmu powiem Wam, czy da się samemu wykonać kalibrację swoich przyrządów i czy warto to robić, czy jest to opłacalne, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach. Zapraszam na film. Po pierwsze, chciałbym obalić jeden mit, że wzorcowanie i kalibracja to są dwie różne rzeczy. Nie. To są synonimy tego samego procesu, a więc oznaczają dokładnie to samo. Skąd zatem funkcjonują te dwa pojęcia niejako równolegle? No, wzorcowanie było pojęciem historycznie jakby wcześniejszym, ale ponieważ na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci coraz częściej w procesie wzorcowania przyrządów zaczęto używać elektronicznych, takich regulowanych, no chociażby takich jak ten, kalibratorów, to proces wzorcowania zaczęto nazywać kalibracją. Dzisiaj to pojęcie jest nawet nieco szersze i obejmuje takie procedury jak sprawdzenie wskazań i inne procedury metrologiczne. I stąd może właśnie w przestrzeni publicznej kalibracją jest nazywanych wiele różnych jakby procesów. Ale jeżeli trzymać się takiej definicji ścisłej, ja się tutaj posłużę międzynarodowym słownikiem terminów metrologii prawnej opracowanym przez Główny Urząd Miar, to pozwólcie, że przeczytam. Kalibracja to działanie, które w określonych warunkach w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami, a odpowiadającymi im wskazaniami w domyśle przyrządu wraz z ich niepewnościami. A w drugim kroku wykorzystuje te informacje do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania. Brzmi skomplikowanie, ale spróbuję rozłożyć Wam tą definicję na czynniki pierwsze, pojęcie po pojęciu. No to zacznijmy od początku. Kalibracja to działanie, które w określonych warunkach. Co to znaczy? To znaczy, że producent, na przykład producent danego przyrządu określa warunki na przykład środowiskowe, w jakich kalibracja powinna być wykonana. Na przykład jaki może być dopuszczalny zakres zmian temperatury otoczenia, ciśnienia, wilgotności powietrza, wibracji itd., itd. I te warunki muszą być dochowane podczas kalibracji, bo tylko wtedy ona jest wiarygodna. Czytajmy dalej. W
pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru. I tu pojawia się hasło wzorzec, o którym powiem dużo więcej za chwilę, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami. A więc mamy tu swego rodzaju porównanie pomiędzy wartością odwzorowaną przez wzorzec, czyli jakąś referencją, której używamy w procesie kalibracji, a wskazaniami przyrządu. I tylko tyle. Nic więcej tutaj nie jest powiedziane. Nie ma tutaj mowy o wyznaczaniu błędów pomiarowych, a tym bardziej o strojeniu przyrządu. Końcówka definicji mówi też, że w drugim kroku wykorzystuje te informacje do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania. O co tu chodzi? Ja bym to odniósł do na przykład czujników pomiarowych. No weźmy sobie na przykład rezystancyjne czujniki temperatury, gdzie z jednej strony mamy tą temperaturę, nazwijmy to referencyjną, a z drugiej strony wartość rezystancji odpowiadającą tej temperaturze. No i w procesie kalibracji mogę taką relację właśnie między temperaturą a wartością rezystancji wyznaczyć. No i tak można interpretować tą drugą część definicji. Więc tak czy inaczej kalibracja to wyznaczenie relacji między wskazaniem przyrządu a wartością wzorca. I tylko tyle, nic więcej. Ja mam tutaj świadectwa wzorcowania dla kilku przyrządów pomiarowych. Są tutaj podane podstawowe informacje na temat procedury kalibracji, są warunki środowiskowe, jest mowa o spójności pomiarowej, o czymś bardzo ważnym, o czym powiem za chwilę, o sposobie liczenia niepewności itd., itd. I w wyniku kalibracji dostaję tabelkę, wartość referencyjna i wynik pomiaru. I tylko tyle. Ewentualnie jest podana niepewność pomiaru, czy też niepewność tej kalibracji. O tym też powiem za chwilę. Więc tak wyglądają świadectwa wzorcowania. Nie ma tu więc mowy o ingerencji w przyrząd pomiarowy, o jakimś strojeniu, tak żeby mierzył poprawnie, tak jak powszechnie jest to rozumiane. Taki proces nazywamy adiustacją. Jeżeli chcecie dostroić swój przyrząd w ten sposób, to musicie to wyraźnie zaznaczyć, wysyłając go do kalibracji, dlatego że w laboratoriach akredytowanych nie jest to realizowane automatycznie i o tym należy pamiętać. Co zatem daje nam kalibracja? Regularnie wykonywana kalibracja zapewnia nam informacje o wskazaniach naszego przyrządu, systemu pomiarowego, czujnika lub przetwornika pomiarowego względem wzorca i zapewnia spójność pomiarową. Bardzo ważną rzecz, o której powiem za chwilę, gdyż bez spójności pomiarowej na świecie zapanowałby pomiarowy chaos. Po drugie, na podstawie kalibracji możemy wykonać sprawdzenie wskazania, czyli orzec, czy przyrząd spełnia wymagania metrologiczne mu stawiane. W szczególności można sprawdzić, czy we wszystkich punktach pomiarowych błędy nie przekraczają wartości granicznych określonych przez producenta. Taką właśnie procedurę stosowałem przy testowaniu multimetrów na moim kanale, gdzie na podstawie kalibracji obliczałem błędy bezwzględne. W końcu, licząc bezwzględny błąd pomiaru, możemy wyznaczyć tak zwaną poprawkę, błąd bezwzględny ze znakiem minus i uwzględnić ją w wynikach pomiarowych, czyli skorygować nasz wynik pomiaru o wartość poprawki wynikającą z kalibracji. Pojęcie kalibracja odnosi się również do czujników i przetworników pomiarowych. Przypominam tu, że przetwornik to szersze pojęcie niż czujnik i może składać się z kilku elementów, w tym układów analogowych, cyfrowych i samych czujników. Tak czy inaczej, kalibracja czujników i przetworników pomiarowych polega na wyznaczeniu ich charakterystyki statycznej, czyli relacji pomiędzy elektryczną wielkością wyjściową, a wartościami mierzonej wielkości odtwarzanymi przez wzorzec. Przykładem mogą być tu charakterystyki statyczne rezystancyjnych czujników temperatury, obrazujące zmienność rezystancji czujników w funkcji temperatury.
Po lewej stronie widzimy charakterystykę statyczną termorezystora platynowego PT100, a po prawej czujnika termistorowego stosowanego do pomiaru temperatury płynu chłodzącego w silnikach spalinowych. Dla metrologa charakterystyka po lewej stronie jest bardziej przyjazna, dlatego że dąży się do stosowania przetworników pomiarowych o charakterystyce liniowej. Wtedy model matematyczny charakterystyki statycznej przyjmuje postać liniowej funkcji przetwarzania. Pozwala to w prosty sposób obliczyć wartość wielkości mierzonej, np. temperatury, na podstawie pomiaru elektrycznej wielkości wyjściowej, tu rezystancji. Dla termistora model charakterystyki nie jest liniowy i w tym przypadku dane trzeba było zaproksymować wielomianem aż czwartego rzędu. Nie jest łatwo znaleźć funkcję odwrotną modeli wyższych rzędów lub modeli nieliniowych. Tu dygresja. W tym przypadku można by co prawda zastosować nieliniowy model wykładniczy opisujący termistory NTC i dokonać linearyzacji takiego modelu przez logarytmowanie, a później identyfikację współczynników tego równania metodą LS. Ale nie jest to temat na ten film. Tak czy inaczej, zapamiętajmy, że najbardziej lubimy charakterystyki liniowe przetworników. W praktyce charakterystyki statyczne w większym lub mniejszym stopniu są nieliniowe. Wtedy możemy zgodzić się na aproksymację liniową, ale ze świadomością popełniania błędu nieliniowości lub zastosować inne metody linearyzacji. Poza tym charakterystyka statyczna wyznaczona na drodze kalibracji umożliwia liczbową ocenę błędu nieliniowości, błędu zera, czyli offsetu, błędu wzmocnienia i histerezy badanego przetwornika i ich eliminacji. Ale to temat na inny film. Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie, abym ten temat rozwinął. Kluczowym pojęciem jest tutaj wzorzec. I pozwólcie znowu, że przeczytam dwie definicje, bo nie chcę się pomylić. Pierwsza według słownika WIM, wydanego jako IEC Guide 90-2010, gdzie jest taka definicja. Wzorzec jest to realizacja danej wielkości służąca jako odniesienie wraz z zadeklarowaną wartością tej wielkości i skojarzonej z nią niepewności. No, chyba tłumaczy się to samo przez się. Zwracam uwagę, że jest tu mowa o niepewności wzorca. Coś, co w procesie kalibracji też trzeba uwzględnić. Natomiast jest też starsza, nieco szersza definicja ze słownika WIM wydanego przez GUM w 1996 roku, która brzmi tak. Wzorzec miary to przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania jednostki miary, jednej lub wielu wartości wielkości i służący jako odniesienie. Więc tutaj jest to troszkę szerzej powiedziane, jest mowa o materiale odniesienia, układzie pomiarowym, a więc wskazuje to na rodzaj realizacji tego wzorca. Więc wzorcem nie musi być na przykład, nie wiem, rezystor wzorcowy, rozumiany jako materiał, ale może być też inny przyrząd pomiarowy spełniający cechy wzorca. Na przykład, nie wiem, czujniki temperatury, termistory mogę badać innym czujnikiem temperatury uznanym za wzorcowy względem tego badanego. Multimetry takie przenośne, stołowe mogę wzorcować innym multimetrem, czy na przykład woltomierzem, który spełnia cechy wzorca, jest kalibrowany i ma odniesienie, ma zapewnioną spójność pomiarową do wzorców wyższych rzędów. Tak wolno mi robić. Więc nie zawsze wzorzec to jakiś materiał, tylko może być to również przyrząd pomiarowy. Z niepewności wzorców wynika ich klasyfikacja. Na szczycie tej hierarchii mamy wzorce międzynarodowe i państwowe o najmniejszej niepewności, często definiujące jednostkę danej wielkości. Są to wzorce uznane przez sygnatariuszy umów międzynarodowych, a w skali danego kraju przez organy państwowe. Klasycznym przykładem wzorca międzynarodowego jest wzorzec kilograma w kształcie walca o średnicy równej jego wysokości wynoszącej 39 mm, który wykonany jest ze stopu platyny i irydu.
Wzorzec kilograma w tej formie został przyjęty na pierwszej Generalnej Konwencji Miar w 1889 roku. Przechowywany jest w sejfie Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Sèvres pod Paryżem i ma on zaledwie kilka kopii. Polskim państwowym wzorcem jednostki masy jest prototyp kilograma nr 51 wykonany na podobieństwo wzorca międzynarodowego. Wzorzec ten jest okresowo porównywany ze wzorcem międzynarodowym. Jego masa wynosi 1 kg plus 227 razy 10 do minus 9 kg i jest wyznaczona z niepewnością standardową 2,3 razy 10 do minus 9 kg. Dla porządku warto wspomnieć, że od 2019 roku 1 kg ma nową, niematerialną definicję kwantową w oparciu o stałą Plancka. Ale to jest temat na osobny film. Dajcie proszę znać w komentarzach, jeżeli chcecie, abym tym tematem również się zajął. Wracając, wzorców międzynarodowych i państwowych nie stosuje się do pomiarów. Funkcjonują one jako podstawa przyporządkowania wartości wielkości mierzonej innym wzorcom pomiarowym. Można powiedzieć, że jest to w cudzysłowie absolutna referencja, gwarantująca, że w danym kraju, np. w Polsce, 1 kg to 1 kg, a 100 ohmów to 100 ohmów, mówiąc obrazowo. Chociaż używanie pojęcia wzorca absolutnego w kontekście metrologii prawnej jest nieco ryzykowne, to mam nadzieję, że wiecie, co mam tutaj na myśli. Dalej w hierarchii mamy wzorce odniesienia, którymi mogą dysponować dane organizacje w konkretnym miejscu i służą one do wzorcowania innych wzorców pomiarowych i przyrządów wykorzystywanych w gospodarce narodowej. I tak dochodzimy do wzorców roboczych, które są używane do kalibracji przyrządów pomiarowych, systemów pomiarowych czy czujników. Dlaczego hierarchia wzorców i ich wzajemne powiązanie oraz kalibracja przyrządów czy czujników jest dla nas tak bardzo ważne? Bo zapewnia to tak zwaną spójność pomiarową. Wyniki pomiarowe z urządzenia podlegającego kalibracji za pomocą wzorca roboczego mają odniesienie poprzez nieprzerwany łańcuch porównań ze wzorcem międzynarodowym z uwzględnieniem niepewności wzorców. Wspomniana spójność pomiarowa to bardzo ważna rzecz i główna korzyść z wykonywania kalibracji względem wzorców mających swoje powiązanie z jakimś wzorcem wysokiego rzędu międzynarodowym czy krajowym. Dlatego, że jeżeli mam kilka przyrządów pomiarowych, którymi mierzę tą samą wielkość i wszystkie są kalibrowane odpowiednimi wzorcami, które mają zapewnioną tą spójność w hierarchii względem tego wzorca na przykład krajowego, to mogę porównywać wyniki pomiarowe z tych różnych przyrządów między sobą. Czyli niezależnie na przykład, czy ja tu wykonuję pomiary w laboratorium danym przyrządem, a moi koledzy, z którymi współpracuję w Stanach Zjednoczonych, wykonują podobne pomiary tam u nich w laboratorium, ale obydwa te przyrządy są skalibrowane i mają odniesienie do jednego wzorca, mają zapewnioną tą spójność pomiarową, to ja mogę te wyniki pomiarowe porównywać między sobą. I to jest bardzo ważne. Gdyby tego nie było i używalibyśmy nieskalibrowanych przyrządów, no to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, który z nich wskazuje wartość poprawną, jak to się ma do tej referencji, do wzorca, no i tutaj mógłby pojawić się problem. A więc zapewnienie tej spójności pomiarowej to jest ten główny benefit z wykonywania kalibracji, bo wiemy, na jakim poziomie odniesienia jesteśmy. Bez tego, no tak jak mówię, każdy przyrząd mógłby pokazywać co innego. Jeden 10, drugi 15 mikroamperów na przykład. No i co? Jak rozstrzygnąć, który wynik jest poprawny, nawet jeżeli obydwa mieszczą się w niepewności podanej przez producenta. To, co powiedziałem tutaj, to tak naprawdę idea procesu kalibracji. Ja zwracałem Wam uwagę, że w definicji jest mowa o niepewności wzorca i o niepewności samego przyrządu pomiarowego. I tak naprawdę aparat matematyczny stojący za kalibracją jest dosyć skomplikowany.
Ja tutaj o tym nie mówiłem, żeby już nie komplikować i nie przedłużać tego filmu, ale to jest dosyć istotne, dlatego że w poprawnie wykonanym procesie kalibracji należałoby zrobić coś takiego jak budżet niepewności, uwzględniający niepewności poszczególnych elementów procesu kalibracji, tak aby dało się oszacować dokładność tej kalibracji. To jest bardzo ciekawy temat. Jeżeli chcecie, żebym go rozwinął, zrobię o tym osobny film. Natomiast tutaj nie chcę w to wchodzić, w tą matematykę. Natomiast zaznaczam, że to nie jest do końca takie proste, że pomiar do pomiaru porównuję i dostaję wynik kalibracji. Przy takim dokładnym procesie trzeba tutaj zrobić nieco więcej. Czy samemu można skalibrować dany przyrząd pomiarowy? To zależy. Po pierwsze, czy macie dostęp do aparatury, do urządzeń, które mogą służyć jako wzorzec, czyli mają zapewnioną tą spójność pomiarową względem wzorców wyższych rzędów, bo jeśli nie, no to ja nie mogę sobie wziąć dwóch dowolnych multimetrów na przykład i wskazania jednego porównywać drugim. No nie, po pierwsze muszę mieć wzorzec. Po drugie, procedury kalibracji są zazwyczaj opisane w dokumentach mających charakter norm międzynarodowych, norm krajowych. Weźmy pod uwagę, że tutaj mówimy nie tylko o kalibrowaniu takich bliskich nam przyrządów jak te, ale przecież czy trzeba kalibrować wagi, trzeba kalibrować dystrybutory paliwa, nie wiem, jakieś czujniki składów chemicznych, różnych mediów itd., itd. I tak naprawdę dla każdego typu tych urządzeń, tych czujników, zazwyczaj procedury kalibracji są dokładnie opisane w tych dokumentach normatywnych, gdzie jest powiedziane, ile pomiarów ma być wykonane na danym zakresie, ile powtórzeń, jest opisany właśnie aparat matematyczny związany z obliczeniami itd., itd. No więc tutaj odsyłam, muszę Was odesłać do tych dokumentów. Ja może podlinkuję takie, które tyczą się na przykład multimetrów i zresztą wzorowałem się na takim jednym dokumencie, kiedy opracowywałem tą swoją procedurę kalibracji przy badaniu, przy testach multimetrów, z których filmy są na moim kanale. Jeżeli nie możemy wykonać kalibracji sami, no to powstaje pytanie, czy warto wysłać przyrząd do kalibracji. Generalna odpowiedź, moja rada jest taka, że na pewno tak. Natomiast pytanie jest takie, na przykład, czy jest to dla Was uzasadnione ekonomicznie. Bo jeżeli, nie wiem, mam takie multimetry za 100 zł i stosuję je w moich warsztatowych czy też hobbystycznych pomiarach, no to wartość kalibracji takiego przyrządu może być wielokrotnie większa niż jego cena. No a skoro nie zarabiamy na pracy tym przyrządem, no to można się zastanowić, czy jest to opłacalne. Jeżeli natomiast mamy bardziej profesjonalne przyrządy, takie jak ta Sanwa, tutaj chyba mam maksymalnie 5 czy nawet 6 cyfr, no to jeżeli stosuję ją do dokładnych pomiarów, czy to naukowych, czy jakichś przemysłowych, czy po prostu zarabiam tym przyrządem, no to niewątpliwie warto co jakiś czas wykonywać kalibrację, wysyłać ten przyrząd do kalibracji, bo on i tak na tą kalibrację zarobi. Jak często należy to robić? To różnie. Znowu są do tego pewne zalecenia w dokumentach normatywnych, albo producent to sugeruje. No przynajmniej raz do roku ja bym taką kalibrację sugerował zrobić. Słuchajcie, wróćmy do początku. Czy używanie pojęcia kalibracja, tak jak jest to powszechnie rozumiane, jest poprawne? No, gdyby być takim purystą językowym i definicyjnym, to nie. Ale już tak się przyjęło w praktyce, że kalibracją nazywamy zarówno adiustację, sprawdzanie wskazań i inne procedury metrologiczne. I dzisiaj to pojęcie kalibracja jest bardzo szerokie. Dlatego zawsze polecam po prostu doprecyzować, co dane laboratorium, które wykonuje dla Was kalibrację, rozumie przez ten proces, żeby tutaj po prostu nie było wątpliwości.
Tyle na temat kalibracji. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem w ogóle jest temat wzorców. Tutaj przeze mnie tylko poruszony. Chyba zrobię o tym osobny film. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.